Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Na samym początku chciałbym wszystkich wyczulić, wszystkich tych, którzy piszą programy poprawnie po polsku. Znaczy się mają nawyki zamieszczania polskich znaków diakrytycznych. W programach otóż taki kod znajdujący się w danym pliku może nie zostać uruchomiony poprawnie. Na przykład już w przypadku, jeżeli polskie znaki znajdują się w nazwach zmiennych. Python używa domyślnego kodowania ASCII, nie obsługującego tego typu znaków. O tym informuje nas jedna z konwencji PEP 263. Jeśli jednak chcemy używać polskich znaków, to na początku pliku należy wstawić następujący komentarz. Ta niewinna linia kodu wymusi na interpreterze skorzystanie z innego dekodera, niż jest on ustawiony domyślnie. W tej lekcji wideo przybliżę Wam tematykę tworzenia własnych modułów oraz stosowanie wcześniej utworzonych gotowych bibliotek w Pythonie. Najprościej będzie mi zaprezentować pojęcie moduł oraz wytłumaczyć the piece of software na konwencjonalnym przykładzie. W bieżącym folderze stwórzmy sobie przykładowy pusty plik. Nadajmy mu znane nam rozszerzenie, adekwatne, aby go zaklasyfikować pod Python script. Będzie to c.py. Ważne, aby było zastosowane rozszerzenie .py, czy jak to woli .py, gdyż dopiero wtedy będziemy mogli się odwołać do tego modułu. Jest to wówczas pusty moduł. I tyle, że taki moduł, jeżeli się do niego odwołamy, to oprócz starannie dobranej nazwy, no to ten moduł kompletnie nam niczego nowego do programu nie wnosi. Natomiast już moduły z contentem, z klasami, obiektami, czy nawet samymi funkcjami, jeżeli będziemy się do nich stosownie odwoływać, rozszerzają nasz program o dodatkowe funkcjonalności. I wówczas możemy korzystać z dotychczas napisanych klas, funkcji, czy nawet pojedynczych poleceń. Jeżeli już wcześniej napisaliśmy funkcję pierwiastkowania, czy sprawdzania, czy rok jest rokiem przestępnym lub nie, nie należy wówczas kopiować kodu i go wklejać tam, gdzie go potrzebujemy. Powinniśmy taki proces duplikacji, czyli powielania kodu w programowaniu ograniczyć na tyle, ile się to tylko da. Funkcjonuje tutaj pewien mechanizm dry, don't repeat yourself. Natomiast w przypadku powtarzającego się kodu źródłowego można separować powtarzający się fragment i jedynie odwoływać się do niego, kiedy będzie on nam znowu potrzebny. Otóż ważnym mechanizmem typowym dla dry są właśnie przez nas dziś omawiane moduły, pozwalające nie tylko podzielić kod na części zajmujące się pojedynczymi funkcjonalnościami, ale też przeniesienie części kodu z jednego programu do drugiego. Przejdźmy zatem do naszego głównego tematu i tak jak powiedzieliśmy, wszystkie pliki, które mają rozszerzenie .py są to moduły w Pythonie. Na początek chciałbym Wam pokazać ścieżkę, w której się aktualnie znajdujemy. Możemy ją wywołać za pomocą zmiennej globalnej file. Przypisujemy do naszej zmiennej również globalnej filename i stworzymy sobie krótki kod, aby wyznaczyć samą nazwę modułu. Zatem ja będę miał tutaj blok try except. Jeżeli nie do końca jest Wam to znane, to po prostu to, co znajduje się w try, będzie dla nas adekwatne. Czyli sprawdzamy, przypisujemy do filename odpowiedni split, odpowiednio rozdzielamy. Na zasadzie tam, gdzie znajdowało się w naszej ścieżce jakiś backslash, tak jak widzimy, tu na dole jest nasza ścieżka i tu, gdzie znajdował się backslash, to już na pierwszym miejscu je podzieliliśmy. I bierzemy pod uwagę tylko ostateczny człon. I następnie znowu go dzielimy na .py. To, co było przed py, bo nie dokładnie ostatni, czyli gdybyśmy wzięli ostatni, byłoby .py, tylko już zaraz przed tym, to co znajdowało się, do tego się odwołujemy i to będzie naszym filename teraz. Natomiast jeżeli nie było to rozszerzenie py, było to na przykład rozszerzenie pl, prolog, albo jakiekolwiek inne, to filename zostaje splitowany do członu, zostaje rozszczepiony do ostatniego członu i nie dzielimy już na .py, tylko sprawdzamy, czy faktycznie będzie tutaj błąd z tym py.
Jeżeli wynikł błąd z tego powodu, z powodu samego rozszerzenia, to dostaniemy informację zwrotną nadaj poprawne rozszerzenie. Natomiast jeżeli tak nie było, dostaniemy informację zwrotną index error in i teraz in będzie nasze filename. Oczywiście jak wiemy, filename zostało, jeżeli było poprawnie wczytane, to będzie sama nazwa modułu bez .py. Jednak jeżeli był tutaj błąd, no to dostaniemy informację zwrotną, że będzie to ten filename brany pod uwagę i będzie to z rozszerzeniem nam wypisywało na ekranie, będzie nasz output. OK. Otóż nazwę każdego modułu w formie ciągu znaków możemy wywoływać poprzez wpisanie zmiennej globalnej name. I tu jest pewien ważny aspekt, który chciałbym w tym rozdziale poruszyć. Odwołajmy się do nazwy zmiennej i spójrzmy, jaki output otrzymamy. Pierwszy output, który otrzymujemy, powiększymy troszeczkę nasz terminal. Dobrze. Pierwszy output, który otrzymujemy, jest to mod. Tak jak przed chwilą Wam wytłumaczyłem, sprawdziliśmy, jesteśmy w module mod.py i też otóż ten try został poprawnie wykonany, dlatego filename zostało nam wczytane jako mod. A w tym przypadku dostaliśmy informację zwrotną main. I tu jest bardzo ciekawy przypadek, ponieważ otrzymujemy dwa rodzaje outputów. Jeżeli do tej zmiennej globalnej się odwołamy, jeżeli dany moduł zostanie bezpośrednio wywołany, otrzymamy napis main, tak jak jest to w naszym przypadku. I jest to całkiem sensowne, że ta nazwa jest stała. Zaraz Wam w ćwiczeniu wytłumaczę, dlaczego tak się dzieje. Oraz mamy drugi przypadek. Naszym outputem będzie mod. Jeżeli moduł zostanie pośrednio wywołany, czyli w praktyce, jeżeli odwołamy się do tego pliku, na przykład z innego modułu, otrzymamy konkretną nazwę modułu, która przypisana będzie jako wartość do zmiennej globalnej name. Nazwa modułu, która zostanie nam zwrócona, będzie już bez rozszerzenia .py. I tak jak już Wam wcześniej wspomniałem, moduły zawierają definicje i instrukcje w języku Python. Teraz w poniższym ćwiczeniu pokażę Wam krótką zasadę importowania. Wykonajcie proszę ze mną, każdy indywidualnie, bardzo krótkie ćwiczenie. Otóż należy użyć w tym celu ulubionego edytora tekstu lub operować w wierszu poleceń i stworzyć nowy plik o nazwie imo.py w bieżącym katalogu. W imo.py wpisz w pierwszej linii, tym razem nie będzie to shebang line, ani nie będziemy odwoływać się do kodowania, polskie znaki, aczkolwiek nawet by to ze sobą nie kolidowało, tyle żebyśmy musieli zacząć od drugiej, trzeciej czy czwartej linijki. Nieważne. Do celów typowo praktycznych wpiszcie w pierwszej linii wyrażenie import i nazwę tego modułu. U mnie w imo.py wpisalibyśmy na pierwszej linii import mod. Wy wpisujecie tak jak macie to analogicznie do modułu, do nazwy modułu. Poniżej napiszcie polecenie, które wypisze Wam zmienną globalną name. Przejdźcie do docelowego modułu, u mnie mod i wpiszcie poniżej import imo. Teraz uruchom pośrednio i bezpośrednio oba moduły. Wykomentujcie sobie w jednym jeden import, w drugim kolejny import. Zobaczcie, co się dzieje. I jeżeli będziecie mieli dwa importy, to jeden od drugiego zaciągnie informację i jaką informację zwrotną otrzymacie. Jaka jest różnica w outpucie, jakie wartości przybiera zmienna name. OK? Ja w tym przypadku stworzę sobie zmienną test_if_name i będę porównywał, czy name jest równy main. Jeżeli jest main, to wiemy, został on wywołany bezpośrednio. I teraz krótki skrypt, który napisałem w celu zweryfikowania, czy jest on pośrednio czy bezpośrednio wywoływany. Otóż pokażę Wam, jak to działa.
Jeżeli ponownie wywołaliśmy program, to mamy informację mod was directly executed, czyli bezpośrednio został on wywołany. OK, teraz przejdźmy do vars.py i mamy całkiem u góry import mod. Całą resztę póki co wykomentuję. Uruchomimy vars.py i dostajemy z powrotem mod was executed via import. OK, jeszcze raz szybko przelećmy. Mamy tak, filename został splitowany poprawnie, gdyż jest tutaj rozszerzenie py. Dostajemy mod, następny output, który otrzymujemy, bierze się to stąd, gdyż was executed via import. Dokładnie if test if main. Wiemy, że nie jest true, bo nie będzie już teraz main, więc tu już dostajemy test if main false. To w tym przypadku dostajemy przypisane, zostanie wyprintowane przez funkcję print. Otóż ta część filename plus was executed via import. Filename, jak już widzieliście poprzednio, został on przypisany w tym oto miejscu i on oczywiście dołącza nam się do kodu. Dobrze. Sprawa, myślę, prosta. Teraz zajmiemy się importowaniem modułów i jeżeli będziemy rozmawiać na temat importowania, to na początek przybliżę Wam, jak importować własne moduły. Już widzieliście to na własnym przykładzie. Następnie, jak korzystać z wbudowanych bibliotek. W dokumentacji jest lista dostępnych bibliotek. Zachęcam Was bardzo serdecznie, aby się z nią zapoznać. Po prostu kliknijcie w link albo przypiszcie sobie dany adres URL. Oraz trzecia możliwość importowania modułów albo całych pakietów to jest przez system zarządzania pakietami, który nazywa się pip w Pythonie. I tak, dla Waszej informacji chciałem Wam również powiedzieć, że są tutaj pewne konwencje. Otóż na początek importujemy, jeżeli mamy kilka modułów do importowania, na początku importujemy standardowe biblioteki. Potem moduły zainstalowane gdzieś w swojej Python path, czyli third party imports. A na koniec importujemy lokalne aplikacje, czyli własne moduły, które zostały przez nas stworzone, bądź je po prostu skopiowaliśmy i przypisaliśmy do naszej ścieżki lokalnej. W Pythonie wyróżniamy dwa sposoby importowania modułów. I tu właśnie, jak Wam powiedziałem o tej ścieżce lokalnej, to zależy, gdzie się znajduje dany moduł. Tak, od tego tutaj zależy. Jest to oczywiście kolejna konwencja PEP 328. Wyróżnia bezwzględny import oraz względny import. A tutaj będę Wam przybliżał, jak odwoływać się do danych modułów i możemy odwoływać się do całych modułów lub tylko do poszczególnych funkcji, które są lepsze dla czytelności. Oraz jeżeli chodzi o zasoby, to tutaj nic tak naprawdę nie zyskujemy, czy będziemy się do całych modułów odwoływać, czy tylko do poszczególnych funkcji. Niekiedy czytałem błędne informacje na ten temat. Później z czasem będziemy sprawdzać, jak to wygląda w zasobach, jak to wygląda z czasem, czy tracimy coś, jeżeli importujemy całość, czy tylko poszczególne funkcje. To oczywiście dajcie się przekonać, będziemy optymalizować kod. Moduły importujemy do swojego programu za pomocą komendy import, tak jak już wcześniej to zauważyliście. I to jest najprostszy rodzaj importu, gdy importujemy całe biblioteki, całe moduły. Do tego celu używamy instrukcji o zapisie import i nazwa biblioteki. Na przykład, gdy będę chciał odwołać się do naszego modułu, który został stworzony przed chwilą przeze mnie, natomiast ja teraz odkomentuję to, cały kod
i możemy przejść do modułu głównego, a tu będziemy się po prostu odwoływać. Na razie, jak widzimy, mamy dwie funkcje foo oraz rest i zwracamy x do potęgi 1 przez n oraz zwracamy, czy jest reszta z dzielenia. Jeżeli jest, to jest to taka. Jeżeli nie ma reszty, no to informacja zwrotna, brak reszty z dzielenia. I tutaj chciałem Wam przybliżyć właśnie taki typ importu, który pobiera z biblioteki całą zawartość, wszystkie w niej zawarte funkcje, zmienne i klasy. I teraz pierwsze co, stworzymy sobie zmienną sroot9, odwołamy się do nazwy naszego modułu, kropka, nazwa funkcji oraz argumenty, które przekazujemy do funkcji. Funkcja wchodzi z parametrem 9 jako x z dwoma intami oraz jako n będzie 2. Czyli wiemy, że pod pierwiastkiem drugiego stopnia 9. Teraz byśmy chcieli wypisane mieć, to co tutaj stworzyliśmy. OK, mamy błąd. Wiem, czemu dostajemy informację o błędzie. Działamy cyrkularnie, czyli odwołujemy się tu i tu do tego samego modułu. Wówczas, jeżeli tu wykomentujemy sobie ten import, który nam okrężny import dawał, zastosuję ponownie nasz run i w interpreterze otrzymujemy pierwiastek z 9 jest 3. Wszystko się zgadza prawidłowo. Lecimy dalej z kodem. Jeżeli byśmy chcieli importować, możemy po przecinku, ale od razu podkreślam, nie jest to dobre rozwiązanie, gdy będziemy w ten sposób importować. Tylko jest to możliwe. Za chwilę Wam powiem też, dlaczego tego się nie robi, ale chcę Wam pokazać następny import, jeżeli byśmy chcieli importować pojedyncze funkcje z danej biblioteki. I to jest najrozsądniej, aby pobrać tylko funkcję, z której chcemy skorzystać, a nie całą zawartość biblioteki. Do tego celu używamy instrukcji from, nazwa biblioteki, import nazwa pierwszej funkcji oraz nazwa drugiej funkcji. I tak, mamy from vars, import rest. Reszta 10 przez 2. Następną stworzyliśmy sobie zmienną reszta 10 przez 3 i tak samo odwołujemy się do funkcji rest 10 przez 3. I teraz proszę zauważcie, nie musimy już używać naszej nazwy modułu, kropkę funkcji, tylko bezpośrednio wpisujemy funkcję, do której odwołujemy się. Możemy też aliasować, nadawać nazwy dodatkowe, ale to potem. Jeszcze Wam wszystko pokażę. Na tę chwilę obecną chciałbym to wyprintować, wyniki tych obu zmiennych. Proszę bardzo, spójrzmy. W pierwszym przypadku mamy informację zwrotną brak reszty z dzielenia, a w drugim reszta to 1. I odwołaliśmy się do modułu vars, gdzie funkcja foo była już nam znana, a następnie to pokrótce już Wam wytłumaczyłem i mamy tutaj operator warunkowy if w jednej linii. Zamienne nazewnictwo, to o czym wspominałem, możemy aliasować nazwy modułów, ale i aliasować funkcje. Tak jak w przypadku foo jest ona dosyć niejasna, nie jest czytelna, nazwiemy ją pierw. Od pierwiastka, tak? I po prostu print pierwiastek 16 drugiego stopnia. Fn, F5, zobaczmy co otrzymujemy. Jest wynik zwrotny 4,0. Bardzo ładnie, wszystko się zgadza. Następnie mamy jeszcze jedną możliwość, aby importować moduły do naszego bieżącego modułu i to jest tak zwany wildcard import. Jest to z gwiazdką. Stosowana jest instrukcja from, nazwa biblioteki, import, gwiazdka. Gwiazdka oznacza tu, że wszystkie funkcje, wszystko co się znajduje, zostaje tutaj importowane. Natomiast należy unikać tego, mówi nam kolejna konwencja PEP8, ponieważ sprawia to, że nie jest to czytelne, nie jest to jasne i które nazwy w przestrzeni nazw
mylą zarówno czytelników, jak i wiele zautomatyzowanych narzędzi. Dla przykładu pokażę Wam, jak to wygląda. From vars import gwiazdka, print foo 2,2, print rest 10,2. Zobaczmy, czy Was tu nie okłamuje, co otrzymujemy z powrotem. I tak faktycznie pierwiastek z 2 jest 1,41 drugiego stopnia oraz z 10, jeżeli podzielimy przez 2, no to nie mamy reszty z dzielenia. Świetnie, wszystko się zgadza. Następnie pokażę Wam, jak importować moduły z biblioteki standardowej. Wbudowane funkcje w Pythonie są oczywiście najbardziej przydatnymi i najczęściej ich używamy. Natomiast jeżeli chcemy zaczerpnąć dodatkowych funkcjonalności, rozszerzyć nasz program o dodatkowe funkcjonalności, należy zaimportować odpowiednie moduły z biblioteki standardowej, które są zainstalowane wraz z pakietem Pythona. Biblioteka standardowa jest to zbiór modułów, które zawierają funkcje szczególnie przydatne bądź relatywnie nieskomplikowane. I tak, o pierwszej, której Wam chciałem wspomnieć, będzie to kalendar. Zatem importujemy całą bibliotekę, cały moduł kalendar. Odwołuję Was do oficjalnej dokumentacji Pythona, gdzie jest szczegółowo opisany cały ten moduł. Pokrótce opowiem Wam, że ten moduł umożliwia wyświetlanie kalendarzy, zapewnia dodatkowe przydatne funkcje związane z kalendarzem. Domyślne kalendarze te mają poniedziałek jako pierwszy dzień tygodnia, a niedziela jako ostatni. Jest to konwencja europejska. I aby zobaczyć, jeżeli byśmy chcieli wszystkie funkcje, które znajdują się w kalendar, no to wystarczy wywołać all oraz doc, odpowiednią dokumentację. To jest oczywiście zadanie dla Was, pobawcie się tym. My tymczasem sprawdźmy sobie, czy rok 2000 jest rokiem przejściowym. I informację zwrotną dostajemy true. Powyżej oddzielam każdy nowy moduł taką wzmianką. Wywołuję po prostu funkcję z nowymi liniami i dopisuję tam nazwę modułu, w którym aktualnie działamy, w którym operujemy. Dobrze, następnie chciałbym Wam pokazać, jak będziemy się tylko odwoływać do isleep albo weekday. Znaczy się i weekday, bo pobieramy tylko te dwie funkcje do naszego modułu, z naszego modułu standardowej biblioteki kalendar. Zatem do dzieła. Możemy wypisać, czym się zajmuje ten isleep, ale jak już się domyślacie, isleep, już Wam powiedziałem, sprawdza, czy jest to rok przestępny, czy nie. I tak to samo, kolejne true. Następnie sprawdźmy, czy weekday 2020, 5/8, 5/8 jest piątkiem. Proszę bardzo, dostajemy 4 i faktycznie zgadza się. Tak jak Wam powiedziałem, pierwszy dzień tygodnia jest poniedziałek. Natomiast jest to liczone od 0. 0 to jest poniedziałek, 1 jest wtorek. Możemy plus 1 dodać i mamy konwencję, którą my znamy, czyli 7 będzie niedziela. Nie ma z tym potrzeby, jeżeli umiemy liczyć od 0. Następnie print datetime i random. Pokażę Wam dwie kolejne biblioteki i na zasadzie przydzielania randomowych ocen z kilku ludziom, kilka osób otrzyma po prostu randomowe oceny. Oczywiście tylko dla przykładu. Ja tak nie oceniam i mam nadzieję, że nikt Was tak nie będzie oceniał randomowo, gdyż jest to zła konwencja. Moduł datetime oraz moduł random.
Moduł random implementuje generatory liczb pseudolosowych dla różnych dystrybucji. Moduł datetime dostarcza klasy do manipulowania datami i godzinami. Odwołuję Was do tych dwóch źródeł. I tak, tworzymy sobie imiona Adam, Alex, Bartek, Maria, Martin, Tomek, Szymon, Anna, widzicie niechlujnie napisane, oraz L, pusta lista. For i val in enumerate names, czyli dla indeksu i oraz wartości, która znajduje się w danej liście, przenumerowujemy ją i co chcemy dostać? Chcemy załączać do naszej pustej listy randomowe oceny od 2 do 5. Komunikat zwrotny, jaki będziemy otrzymywać, będzie print nasz i, czyli indeks 0, 1, 2, 3, 4 oraz dzień z dzisiejszą nazwą d jako alias, gdyż w date użyliśmy sobie aliasa d. I mamy date.today, czyli dzisiejszy dzień, oraz następnie będziemy mieć value capitalize, czyli będziemy chcieli mieć nasze val, czyli poszczególne elementy z listy, tyle że one mają być capitalize, bo są niechlujnie wpisane, jedne z małych liter, jedne z wielkich, jedne drukowane. Jak widzicie, tak tego nie możemy zostawić. I będzie informacja dalej w tym princie, otrzymał taką i taką ocenę. OK? Nie chcę po kolei Wam wszystkiego tłumaczyć. Mam nadzieję, że to szafniecie sami zrozumieć, co tutaj się dzieje. Jeżeli przyjrzycie się, to jest nieskomplikowane. Jeżeli macie z tym problem, zgłoście się do mnie, postaram Wam się pomóc. Tyle, że to jest escape character tabulator. No a ten if, else w jednej linii, operator warunkowy nie powinien Was mylić. Nie powinien Was już zaskoczyć, gdyż mieliście to wprowadzone wcześniej. OK. I na koniec oczywiście dostajemy z listy każdy element po kolei z naszego i nie zapominajmy, to jest nasza iteracyjna zmienna. I na koniec, jak już wszystko otrzymamy listę studentów, uczniów, przedszkolaków z ocenami i na koniec wyliczymy sobie średnią. Średnia, sumujemy wszystko, co było w naszej liście L. Lista L, jak wiecie, była pusta, zostały załączone randomowe oceny przez długość listy. Prosta średnia arytmetyczna. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. I tak. Mamy 0. Adam otrzymał ocenę 3. Alex otrzymał ocenę 3. Maria, Bartek 2 otrzymał i mamy gwiazdkę, gdyż tak chcieliśmy, żeby to wyglądało, jeżeli ktoś nie zdał. Tak, jeżeli było powyżej, no to po prostu Eli, jeżeli nie było powyżej, no to kastujemy do stringa oraz przypisujemy zaraz po tym gwiazdkę. I średnia ocen to jest 3,5. To co? Jeszcze raz podwyższymy wynik. 3,75. No już lepiej, ale również 2 osoby nie zdały. Proste to, czytelne. No i obrazuje przykład, który jest każdemu znany, oceny, które otrzymuje na studiach. Czy tam w szkole, czy nie wiem, czy w przedszkolu już też otrzymuje się oceny. Dobrze, nie zatrzymujmy się tutaj na tym temacie. Było to tylko dla zobrazowania. OK, następnie przejdźmy do matematycznych modułów
from math import sqrt jako pierwiastek, reminder as reszta. Czyli widzimy, używamy tutaj polskojęzycznych aliasów, nie ma tu polskich znaków, aczkolwiek nawet gdyby one były, by nam nie kolidowały, gdyż mamy tą linię kodu, która jest przydatna podczas deszyfrowania informacji z naszych modułów. Ok, lecimy dalej. Moduł math zapewnia dostęp do funkcji matematycznych określonych przez standard C, języka C. Więcej na ten temat odsyłam Was do oficjalnej strony Pythona, do oficjalnej dokumentacji, a my tymczasem zobaczymy, jak działa pierwiastek z 9. Działa tak, że otrzymujemy 3,0. Następnie zobaczmy, jak działa reszta. Czy będzie reminder? 0,0. Otrzymuję informację 0,0, nie ma reminder. Ok, fajno, wszystko świetnie działa. I teraz przejdźmy do trochę bardziej skomplikowanej, do sys. Moduł ten zapewnia dostęp do niektórych zmiennych używanych lub obsługiwanych przez interpreter oraz funkcje silne współdziałające z interpreterem. Zatem możemy sobie wydrukować i my aktualnie przeiterujemy katalogi przypisane do zmiennej środowiskowej PythonPath, a następnie ścieżki domyślne zależne od instalacji, które są kontrolowane przez moduł lokacji. I tak, for p in syspath print p. Sprawdzamy, w jakim działamy obecnie katalogu. Używamy funkcji syspath0. Zobaczmy, dlaczego tak to wygląda. Bo dostajemy listę wszystkich ścieżek domyślnych, które są zależne od instalacji, które są kontrolowane przez moduł lokacji. Jest to zmienna PythonPath. My natomiast w naszym kodzie, jak już zauważyliście poprzednio, interesuje nas bieżące środowisko. I aby to sobie wydzielić, wykorzystamy sys.path i zerowy indeks, czyli ten pierwszy. syspath.0. Spójrzmy, jak sytuacja wygląda. I faktycznie otrzymujemy na koniec C users desktop mod $py. Przypominam Wam, spójrzmy, wszystko się zgadza, jest to mod py, znajdujemy się w mod.py. Następnie zobaczmy, co możemy stworzyć z biblioteki time oraz os. Importujemy jedno pod drugim, nie jedno obok drugiego. Jak już wiecie, jest to konwencja PEP8 i pomaga nam to w przypadku, jeżeli byśmy chcieli testować dany kod i wyłączać bezpośrednie moduły, jeżeli na przykład podczas debuggingu albo podczas sprawdzania manualnego, semiautomatycznego bądź w 100% zautomatyzowanego. My tymczasem opowiedzmy sobie, że moduł time zapewnia różne funkcje związane z czasem. Aby zapoznać się z powiązanymi funkcjami, zobacz samą dokumentację oficjalną Pythona, a moduł OS zapewnia przenośny sposób korzystania z funkcji zależnych od systemu operacyjnego. Jeżeli na przykład chcemy odczytać lub zapisać plik, zobacz open. Jeśli chcemy manipulować ścieżkami, zobacz moduł os.path, a jeżeli chcemy odczytać wszystkie wiersze we wszystkich plikach we wierszu poleceń, zobacz moduł file input. Odwołuję Was do dokumentacji, która znajduje się pod powyższym linkiem. A my tymczasem cały katalog OS. Chcemy zobaczyć, co się znajduje w środku. Otrzymamy listę z wieloma poleceniami, z wieloma funkcjami, do których możemy się odwoływać. I tak na przykład jest tutaj nasz read, jest tu nasz pipe, jest tu rmdir, jest tu mkdir, jest ich całkiem sporo. My, wykorzystując time i os, stworzymy sobie bardzo krótki program, który nam będzie tworzył oraz usuwał dane katalogi.
Aby w tym celu zobaczyć, co tutaj się tak naprawdę dzieje, otwórzmy sobie drzewo katalogów i napiszmy sobie program. Aktualny directory, oprócz tego, że możemy go sobie wydzielić, znajduje się pod getcvd. Get current directory. Jako ciąg znaków. I nazwałem sobie zmienną current dir. Przypisałem do niej wartość, która znajduje się os.getcvd. W tym momencie zrobimy sobie current directory, wypiszemy oraz dwie pod spodem linijki, aby było to czytelne dla nas. Tak będzie to wyglądało. Oto jest nasz current directory. Jak widzicie, wszystko się ładnie zgadza. Następnie lecimy Następnie piszemy sobie krótki skrypt do tworzenia. Powinniście to znać z Basha. Jeżeli programowaliśmy w Bashu, to mkdir nie powinno być Wam obce. I tworzymy sobie nazwę katalogu like in batch, but through Python. Czyli to będzie nasz pierwszy katalog i załączamy w tej samej linii sleep. Możemy to zenterować, niemniej jednak dla lepszej czytelności stworzyłem to w jednej linijce i tak samo tworzymy sobie następny, wypisujemy sobie co zrobiliśmy oraz tworzymy kolejny katalog, wypisujemy utworzyliśmy ten katalog i wszędzie załączamy opóźnienie czasowe 1-sekundowe. Ok, na koniec tworzenia pokażemy sobie wartość tego katalogu, zawartość i byśmy chcieli wydrukować każdy plik i katalog w odstępie czasowym 1-sekundowym. Przelupujemy przez os.listDirectory current directories. Current directory, przypominam, to jest os.getcvd i list dir pokazuje nam wszystkie foldery, które znajdują się w danej ścieżce. Dlatego my je chcemy przelupować, żeby jedno pod drugim z odstępem czasu nam to wyskakiwało. Tak? I następnie na sam koniec będziemy usuwać te katalogi. rmdir, komenda w batchu, i rmdir like in batch but through Python będzie usunięty odstęp czasowy sekundowy, print, dostajemy removed dany katalog. rmdir like in batch but still in Python i usuwamy go i dostajemy komunikat zwrotny, wyświetla nam się, że on został usunięty. I teraz, żeby wylistować znowu kolejne foldery, użyjemy funkcji for. Z opóźnieniem czasowym sekundowym będzie nam się powoli pojawiać każdy folder po kolei razem z plikami, które są pod daną ścieżką dostępne. Ok, dość tego, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Ok, widzimy, mamy odstęp czasu. Stworzyły się make directory, koniec tworzenia. Teraz pokażemy zawartość katalogu. I mamy A, B, C, like batch, but still in Python, like batch, but through Python. Oczywiście tutaj też to możemy podejrzeć. Tu one się również znajdują. Koniec i teraz usuwamy. Boom, jeden został usunięty. Removed, boom, drugi został usunięty. I teraz wyświetlamy a.pyb, c, mod, py, vars, niebieżący folder i pycache. Katalogi zostały usunięte z folderu C users desktop mod py. Dziękuję. Wszystko ładnie, świetnie się zgadza. Na sam koniec chciałbym Wam przybliżyć informację, jak importować pakiety z zewnątrz. Będzie nam tutaj do tego potrzebne pip. Aby to zobaczyć, jest to pewien zestaw narzędzi służący do zarządzania pakietami, do zarządzania modułami, do zarządzania napisanymi pakietami oraz do automatycznej instalacji, aktualizacji, konfiguracji i usuwania pakietów oprogramowania. My w tym celu
żeby zobaczyć jak pip działa, czyli Standard Package Management System in Python, zobaczymy jaką wersję aktualnie mamy przypisaną. Na dole wpisałem komendę pip-v 20.0.2. Znajduje się to w folderze lib site packages pip i jest on przypisany do Pythona 3.8, czyli wszystko się ładnie zgadza. Natomiast jeżeli byśmy chcieli korzystać bezpośrednio z 3.8, możemy to również w ten sposób zrobić. Przypisać hardcoded pip 3.8 i zobaczyć, czy wersja, oczywiście wersja nam się nie zmieni, zostaje dokładnie taka sama, która jest przypisana do Pythona 3.8. W ten sposób możemy wykorzystywać między innymi PyPy. PyPy jest to repozytorium pakietów w Pythonie. Możemy tu znajdować, możemy instalować, możemy również publikować nasze moduły, nasze pakiety, nasz zbiór modułów, nasze pakiety do pypy.org. Aktualnie znajduje się tam 232 000 projektów, ponad 1 000 000 releases oraz, jeżeli zobaczycie, około 3 milionów files oraz zarejestrowanych użytkowników 421. Z dnia na dzień te liczby rosną. Dobrze, to by było tyle w temacie. Jeżeli chodzi o zabawę instalowania, korzystania z tych modułów zewnętrznych, przypisywania do własnych programów, możecie tam naprawdę sporo materiału znaleźć, sporo ciekawych plików, sporo ciekawych rozwiązań, cała masa repozytorium napchana całą wiedzą pythonowską. Więc jeżeli Was to interesuje, zachęcam do korzystania. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.